Witajcie telewidzowie kolejnego dnia z Varanasi. My dzisiaj idziemy zwiedzać jakąś świątynię i miejsce, gdzie palą ciała. Ale na początek trzeba coś zjeść. W tym miejscu jest nasz hotel, a od razu mamy takie sklepy z warzywami i też miejsce, gdzie na śniadanie sporo ludzi przychodzi i karmią tutaj. Zaraz wam pokażę, co podają. Coś na głębokim oleju, a dosę też dają. No dosa jest dobra. Tu widzę, że ktoś jest sklepem takim obwoźnym na rowerze. Sprzedaje jakieś różne rzeczy do kuchni. Tu widzę jakieś miski, garki. W takich małych, ulicznych sklepikach kupujemy wodę. 20 One more. rupii kosztuje jedna woda i cena jest ogólnie stała za 1 litr. Także Tak. 18-20 rupii. Tutaj trochę sztuki dalej, piękne obrazy. Tutaj to Ganges odchodzi. Pan Zbyszek zbiera gliniane kubeczki, a takiego jeszcze nie ma. To czas na herbatkę. Idziemy sobie taką dróżką i patrzcie, wchodzimy w takie małe drzwi i co się okazało? Że w środku jest świątynia. W fajnym stylu zrobiona. Widać, że ma swoje lata. Zobaczcie na te wykończenia. Oni jakoś za bardzo tutaj nie dbają o to teraz, ale pięknie to wygląda. Tutaj jest ta przestrzeń pierwsza, którą wam pokazałem. Tu się wchodzi w kolejne drzwi i kolejne takie pomieszczenie. Też to wygląda jak świątynia. O, tam jest nawet Marii na środku. A Shiva ma nawet wentylator u siebie włączony. Siwa? No, nikogo tam nie ma, bo ludzie nie mogą wejść. Po prostu jest posąg Siwy i u Siwy chodzi wentylator. Najwidoczniej jest to świątynia Boga Shiva. Kawałek dalej jest jeszcze jedno pomieszczenie i tutaj jest matka Shivy. Zaraz wam pokażę bliżej. O, to jest matka. Wychodzimy już z tej świątyni i idziemy już na śniadanie. Mamy kawiarnię, która się nazywa Mona Lisa i są dwie tutaj obok nas. Ta jest jedna, my idziemy do drugiej. Tam jest jakby więcej rzeczy do kupienia. I jesteśmy już pod wejściem. Czasami nie ma stolików, a teraz no nie jest już tak wcześnie, więc trochę wolnych jest. Złożyliśmy już zamówienie, tak się nazywa ta restauracja. Marii, co wzięłaś? Omleta dzisiaj. Omleta, kawę, herbatę. Pan Zbyszek? Jajecznica? Jajecznica, a ja kary. Jest i nasza kawa na początek. 2 cappuccino sobie zamówiliśmy. Jest moje jajkowe kary. Musicie mi uwierzyć, tutaj są 2 jajka schowane, jest Mariki omlet Włos. i też jest jajecznica. O, Marika znalazła włosa. A dopiero co wymienialiśmy szklanki, bo były tak brudne, jakby ktoś je gdzieś na sadze postawił. No nie jedna, a druga była po prostu miała mnóstwo odcisków. Mari dzisiaj stawia śniadanie. Thank you. Mućka też przyszła na śniadanie, coś tam sobie wylizuje. I powiem Wam jeszcze taką ciekawostkę, że po głowie podotykać to szczęście i później jeszcze jak się przechodzi to za ogon. Tak, koleżanko? I dokarmimy też, mamy jeszcze bułkę. Małpki też są, 2, o tam jest 3. Pan ma tutaj taką procę i strzela w te małpy, bo one tu przychodzą i kradną te warzywa. Strzelił I właśnie. strzelił, dopiero uciekły. Plecak taki mamy trochę porwany, zepsuty i myśleliśmy, czy to będzie do wyrzucenia, czy da się zrobić. Pan mówi, że to zrobi. Jedno szycie już było, będą jeszcze poprawki. Kolega zaczął drugie szycie, o i coś mi się wydaje, że on już będzie gotowy. Plecak zszyty, nawet nie widać, gdzie była dziura, tutaj był porwany, ładnie zszył. Kolega wziął za zszycie tego plecaka 50 rupii, czyli 2 zł. Sporo takich piesków tutaj w Varanasi relaksują się. Ten to akurat na kamieniu sobie śpi, a niektóre to nawet na skuterach. Ale jeszcze przed pójściem dalej muszę się ogolić. Oczywiście nie obeszło się bez negocjacji, bo normalna cena 50, a Pan już na wstępie mówi 100. Ale powoli Marcin mówi normal price. Marcin 50, a Pan nie. No i później my odchodzimy, a Pan mówi tak, jeszcze z masażem. No dobra. Tak. A 50 to jakieś 2 złote. Pan nałożył jakiś krem do golenia. Pędzlem to wypędzluję. Tak jak ze starych czasów, mój dziadek się tak golił. W międzyczasie jakieś biznesy jeszcze załatwiane. Teraz sobie porozmawiamy z kimś tu jeszcze. A, z kolegą. Maszynka, nasza żyletka, tak? Zmieniona? Czy jeszcze jej nie ma? Czy jeszcze nie zmieniona? Jeszcze nie. Na razie dezynfekcja. Nówka sztuka nieśmigana. Ta, żyleta nowa, podstawa. Ja myślałam, że to dłużej się schodzi, a to raz, 2. Pan na raz tylko tnie i wszystko ładnie zbiera. 2 razy będzie robił pewnie. Już wygląda elegancko. O, tym brudnym ręcznikiem teraz wszyscy są wycierani.
Kozią brudkę też pan przytnie. Ostatnie poprawki. Jeszcze pachidełko, jak to się nazywa? Woda po goleniu. Brud! Uliczki przy samej rzece Ganges w Varanasi są bardzo wąskie i tutaj nie wjedziecie żadnym tuk-tukiem. Poruszają się tylko jakieś skutery i motocykle. Na takim rowerze, na 3 kołach, pan jeszcze wozi kokosy. W tym miejscu lokalni rolnicy przynoszą kany z mlekiem, a później dalej jest dystrybucja. Ludzie jak chcą przyjść kupić, no to właśnie do tego miejsca z takich kan nabierane są. Oni też jakieś sery robią, jogurty na bieżąco i takie rzeczy robią z mleka. To jest jakieś światłe mleko już trochę. Tutaj pełno jest świątyń i na drodze mamy jeszcze jedno, więc idziemy zobaczyć do środka. Świątynia wciśnięta wokół takich budynków, ale tu widać, że ktoś mieszka od razu. Pan nam teraz powiedział, że ta świątynia ma około 400 lat. Panowie akurat zabrali puste kany, przyjechali takim motocyklem, mleko pewnie oddali i jadą teraz zarobieni. Wychodzimy na taką główną ulicę, a tutaj Mućka czeka na jedzenie, czy już najedzona? Najedzona już. I to mi się podoba. Pan sprzedaje, zobaczcie. Ogórki to są chyba, ale jakieś inne. Ziemniaki, pomidory. Pan ma taką wagę ręczną i na ulicy sobie zarabia. Super sprawa. Po drodze pełno... Wypili, o. No właśnie, tutaj macie Indię. Jak to wygląda? A chciałem tylko powiedzieć, że tu jest sporo sklepów właśnie z taką odzieżą lokalną. Krowa sobie idzie środkiem, a lokalni ją wszyscy dotykają. Hindusi też uwielbiają słodkości, no i tutaj można tych słodkości trochę spotkać. A chłopaki to jakiś olej tutaj teraz przewożą. W Varanasi można spotkać bardzo stare budynki i to pewnie jest jeden z nich. I nawet tutaj przy każdym wejściu widać, jak one są wykończone. No i pierwsze budynki, jak wyczytałem, to nawet pochodzą z przed 5000 lat. W tym miejscu jaka produkcja? Tutaj już jakieś kulki zrobione, to będą pewnie jakieś placuszki, a panowie coś tutaj jeszcze na oleju smażą. Mówią, a tu można po prostu nawet całe tali zamówić. Już któryś róg z kolei i spotykamy policjantów, którzy pilnują porządku. Te psy tutaj to mają wywalone. Zobaczcie, każdy przychodzi, jeszcze sobie podpórkę pod głowę zrobił. Jesteśmy już blisko rzeki Ganges i trafiliśmy, tutaj są świątynie dookoła, ale tutaj ten cały deptak aż tam do rzeki, no to jest zrobiony, widać, że nowy. Sporo ludzi, bo tam zaraz kawałek dalej jest już zejście do Gangesu. Już widać Ganges, tutaj jest jakaś budowa, jeszcze coś tam robią, ale my idziemy jeszcze w lewo, tam dalej bliżej dojdziemy do Gangesu. Spójrzcie na tą świątynię i co ciekawe, ponoć to jest zrobione z jednego kawałka kamienia, że to było tak dłubane. To jest dobre, patrzcie, kobra wyszła. Kojarzycie to pewnie gdzieś z arabskich filmów, tak mi się to kojarzy. Ciekawe, czy ona jest groźna. Tutaj widzicie, jest drewno już przygotowane do palenia ciał. Tutaj na wagę te drewno się kupuje. Zobaczcie, w tym miejscu pali się ciała. Każdy ten płomień, no to jest jedno ciało. W tym miejscu palą ciała 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Tam widzicie, dopiero ciało przynieśli. Te ciało, które myli wcześniej, to będą teraz układać już na stos. Teraz widać, jak rodzina układa ciało na stosie. Widać, że chłopaki znoszą drewno na kolejny stos. Tutaj możecie zobaczyć, jak to już się zaczyna rozpalać. No i teraz pewnie będzie się to paliło około 4 godzin. Tak na oko to tutaj się z 20 ciał teraz pali. A z tego miejsca bierze się ogień do spalania tych ciał. I ponoć ten płomień pali się tutaj od ponad kilkuset lat. Podpytaliśmy w jednym miejscu, po ile jest drewno. Kilogram kosztuje 20 rupii, czyli jakieś 80 groszy, a żeby całe ciało spaliło się, potrzeba 280 kg tego drewna, czyli jakieś 6000 rupii, jakieś na polski do 250 zł całość. Idziemy kawałek dalej i to, zobaczcie, taka budowla. Trochę to przypomina basen, jest tam basen na dole, ale to nie jest basen do pływania, tylko to jest też jakieś święte miejsce i tam pan schodzi i pewnie będzie teraz coś odprawiał. Tak to wygląda, trzeba się zanurzyć kilka razy. Spójrzcie też na tą budowlę, świątynię, jak ona jest przychylona lekko w prawo, jak wieża w Pizie. Pewnie dlatego, jak jest przypływ i rzeka jest wysoko, no to wszystko podmywa. Sporo ludzi sobie tutaj siedzi z widokiem. No właśnie, to jest jakaś świątynia, no i oczywiście na Ganges. Cały czas teraz jesteśmy nad rzeką i spójrzcie na te budowle. One wyglądają jak jakieś wieże obronne z jednej i z drugiej strony.
pięknie to wygląda. Ta rzeka, jak jest wysoko, no to czasami dotąd była. Chłopaki tutaj kąpią się w Gangesie. Ten budynek to znowu wygląda jak jakieś więzienie. Wieżyczki strażnicze. Jesteśmy nadal nad rzeką i zobaczcie ten budynek na środku, teraz tam u góry. On wygląda jak jakiś zamek. Sporo wieżyczek ma i co kawałek można takie budowle spotkać. A oczywiście najlepiej wszystko oglądać z poziomu rzeki, więc Mari poszła też zapytać, jakie ceny za takie łódki. Jutro mamy w planach popłynąć na wschód słońca, ale może dzisiaj też na zachód słońca popłyniemy. Niestety też nad rzeką są takie budynki, które się rozwalają, a to wszystko jest właśnie na tej samej drodze. Tam jest ten zamek, który Wam pokazywałem. Spójrzcie jeszcze na ten budynek i te wystające balkony. Ale jak to wszystko jest zrobione, dobrze wyrzeźbione. Tutaj jakiś sklepik Pan sobie zrobił przy samym zejściu do rzeki. No takie najpotrzebniejsze rzeczy ma, to co Hindusi lubią, to co my też potrzebujemy, czyli woda. Ale mają też jakieś takie przekąski. My tego za często nie jadamy, oni dają czasami to do jakichś dań, ale tu macie jakieś chrupki, o właśnie takie suszone różne rzeczy. Schodzimy już z tego poziomu rzeki, a raczej wchodzimy na górę i tutaj kilka tych stopni trzeba pokonać. Widzę, że wyszliśmy takim wyjściem, że tu jeszcze jakieś budowle, jakieś hotele pewnie stawiają. O, tu widać chłopaki pracują, cegły przygotowane, cement tak samo. Tu już widać, że jesteśmy też w innej dzielnicy, bardziej mieszkalna dla lokalnych, nie ma jakichś hoteli. Też widać, że te budynki są już starsze. No musimy przepuścić tutaj koleżankę, ona w tym mieście jest święta. Śmiało, śmiało. Jaki klasyczny kolor, biało-czarna. O, na szczęście. Kolejna, ale jej uszy stoją, chyba jest szczęśliwa. Mućka. W tym miejscu jaki rozpadający się dom. No widać, że już swoje lata ma. Jakie 4 pieski tutaj z mamusią, jeden cyca ciągnie, a następne 3 się tutaj bawią. A ta spora kolejka, to ciekawe za czym. Ta kolejka ciągnie się aż tutaj. I widać, że ludzie niosą dary, więc pewnie tam jest wejście do jakiejś świątyni. Wyszliśmy na jakieś większe skrzyżowanie z tych uliczek i one się tutaj łączą. Jedna, druga, trzecia, czwarta i piąta, z której my wyszliśmy. W takich wąskich miejscach, małych knajpeczkach można kupić sobie coś do jedzenia. Wyszliśmy na główną drogę, a tutaj już można zobaczyć riksze. Chłopaki wożą właśnie ludzi na takich rowerach. Przez brak chodników, no może to nazwiemy chodnikiem, ale to jest pozastawiane. Niełatwo jest się poruszać po tych ulicach. W tym miejscu pan sprzedaje łoki, wszystko nówka. Na środku drogi, na takim skrzyżowaniu stoją baniaki z wodą, patrzcie. 2 po 20 albo 15 litrów. Są też kubki przyczepione, można sobie nalać i napić się. Szukamy też pieniędzy, żeby wybrać bankomatów. I to kolejny bank, BOI, czyli Bank of India. Zamknięty, a jak zamknięty, no to nie ma dostępu do bankomatu. Czasami jest zamknięty, a bankomat jest z boku i można wejść. A to już drugi przypadek dzisiaj, gdzie no, ten bankomat jest zamknięty. Idziemy teraz takimi uliczkami, zobaczcie co tam pan ma założone na głowę, kilka kartonów. Pewnie szuka, gdzie to tutaj dostarczyć. A ja zwróciłam uwagę na te motory, jak one są zaparkowane z jednej, z drugiej strony. Zobaczcie, człowiek ledwie co przechodzi, a jakby one ruszyły i się chciały minąć? A, akurat chyba jakiś odjeżdża, czy słyszę, że jedzie? Zobaczymy. No niełatwo, skoro ludzie nie mogą przejść, to jak motor ma przejechać? Tu pan nie odpalił, chyba idzie po prostu z nim, przeprowadzi go bardziej. Tam słyszę, że trąbi właśnie, a gdzie ten pan to wjeżdża, jak to ciężko nawet przejść. Tata zwrócił uwagę, że chyba jesteśmy na ulicy aptecznej, albo przynajmniej z jakimiś lekami, ziołami, bo po jednej i po drugiej stronie ciągną się same i te jedne sklepy. Z produktami oczywiście miałam na myśli. A kto oglądał poprzednie odcinki, to pewnie pamięta, jak byliśmy w Kolkacie. Byliśmy na ulicy z farbami, z papierem. Z papierem i jeszcze z czymś innym. Także tak jakby takie sektory mają porobione, żeby pewnie wszystko łatwiej znaleźć. Idziemy dalej. Jest krowa. Tym razem nie na wolności, uwiązana, a obok taki sklepik tutaj po schodkach. A zapach tutaj unosi się, ujejku, jak w oborze. W środku miasta jest miejsce, gdzie można się napić wody. A co to jest? Pan tutaj sprzedaje? To jakieś na słodko, czy to mydło? Nie, to raczej deser, bo trochę miękkie. Mari zgłodniała, postanowiła sobie wziąć samosę. Ja też poproszę jedną. Okej. Gorące jeszcze. Mari z jakimś sosem sobie wzięła. Ostrym. Dobra? Jeszcze nie doszłam do środka. Same ciacho. Tylko trochę, no. A ciasto? Podobne do ciasta francuskiego. Farsz najważniejszy, ale też inny. Ciecierzyca, ziemniaki, przyprawy masala, czosnek i teraz czuję ostrość, chili. Znaleziony bankomat SBI, pamiętajcie, tutaj nie pobierają prowizji.
Bankomat liczy, a jak liczy, to znaczy, że pieniądze zaraz będą. Kierowcy tych riksz tutaj łatwo nie mają, wszyscy się wpychają. Zobaczcie, ile tutaj ludzi jeździ po tych drogach. Bardzo powoli to idzie, bo tutaj niezłe korki. Dochodzimy do jakiegoś skrzyżowania. Patrzcie, tutaj policjanci siedzą, pilnują. I też jest studnia, można wodę nabierać. Indyjska biżuteria właśnie tak wygląda. Sporo mężczyzn nosi takie bransoletki. Są właśnie w takim złotym kolorze, są takim siwym, szarym, trochę jak srebro. Kolczyki też mają ładne, trochę światło mryga. No dla kobiet też są takie bransoletki. Produkty mleczne w Indiach są bardzo popularne i tutaj, patrzcie, od razu wszystko jest przygotowane. Jakieś białe, żółte. Te wariatki są najlepsze. O. Przy ludziach takie rzeczy robią. Marii jeszcze takiego pana znalazła, który robi pierścionki z druta. Po 50 rupii sprzedaje, czyli 2 złote. Ten po 20 rupii. To 80 groszy, bez niczego. Bo ten co Marii ma, to ze Swarowskim jest. O, i takie bransoletki też. Też jakieś wzorki tutaj wygniata. Jakoś spokojnie podejdzie ta małpa. Nic nie chce, nie syczy. Najedzona może. Dostała pomidora od kogoś. Płacimy jeszcze za pociąg, który kupiliśmy na jutro, żeby wyjechać stąd. 4270, czyli 170 zł płacimy za 3 bilety. Ostatnio chodziłam z tatą i szukałam biletów. Byliśmy w różnych biurach, więc zapytajcie do kilku, bo jest tutaj na mieście sporo naciągaczy, więc trzeba na to uważać. A tu jest, ten pan wydawał się na wiarygodnego. Na początku powiedział najlepszą cenę bez kombinowania. Wiadomo, jest jakaś prowizja, którą oni naliczają, ale mimo wszystko tutaj myślę, że i tak okej cena. Marii zamówiła sobie kawę z drugiej strony ulicy, ale idziemy teraz na rooftop. Na dachu ponoć można usiąść i zobaczyć, jak wygląda Ganges. I to na tyle z tego. Nie było. A pan powiedział, że jest. O tym wam mówiłem, że te pieski lubią się położyć nawet na takich skuterach. U pana bierzemy jeszcze 6 takich przekąsek. No, kotlety one się nazywają. W środku ziemniaki i buraki. Odpoczęliśmy sobie trochę w hotelu. Lekki relaks był, a teraz idziemy na wieczorne zwiedzanie Gangesu. O, nie, kolega myślał, że coś pewnie chcemy od niego, oni tutaj pracują. Także kolacja i nocny Ganges. A do Gangesu nie mamy daleko, bo po prostu wychodzimy z hotelu, idziemy prosto i dojdziemy do samej rzeki. I schodzimy już do Gangesu. Trochę strome schody, dość wysoko jest z tej strony, ale Ganges już widać i coś się dzieje. Łódki to raczej już powracały. Pływa na pewno jeszcze jakieś pływają, ale większość to pływa tutaj na zachód słońca. Widzicie, ile jest tutaj łódek zaparkowanych? Część jeszcze pływa, tak jak tamta oświetlona. Widać, że tam spora grupa. A my będziemy szli teraz w tamtą stronę. A tak wyglądają te łódki, którymi się wypływa. Są mniejsze, no na taką łódkę powiedzmy 2-3 osoby wejdą spokojnie, ale jak jesteście większą grupą, no to takie przynajmniej ta, no to tam na pewno z 15 osób wejdzie. No i jak to wygląda pięknie. Zobaczcie, jakie kolory. To jest hotel. Wcześniej nie widziałem tych drzewek tutaj powystawianych. Może coś tutaj się będzie działo. Na pewno ich nie było. Tam widzicie, ludzie się kąpią w Gangesie. Coś tutaj się dzieje, bo te drzewka są powystawiane właśnie z tego, no moim zdaniem, pięknego hotelu. Ten hotel, który wam tutaj pokazałem już drugi raz, on się najpiękniej prezentuje. Kolorystycznie i widać, że to jest no taki pałac. No i sprawdziłem też, ile kosztuje. No to nocka na jutro kosztuje 1470 zł. Sporo. Nad rzeką oczywiście można kupić jakieś pamiątki. O, tu chłopaki się bawią, jakiś instrument. Są też magnesy, są też takie rzeczy, jak ludzie zbierają, to mogą sobie kupić. Wzdłuż rzeki można znaleźć takie właśnie ołtarze. Ludzie przychodzą tutaj się modlić, rzucają też pieniądze. Zaraz podejdę bliżej i zobaczcie, można też coś takiego sobie kupić. To się podpala i puszcza się takie światełko właśnie w Ganges. Marii ma sesję zdjęciową jeszcze. O, proszę bardzo, tutaj fotograf. Jeszcze mnie wołają. Tutaj jest ten ołtarzyk z pieniędzmi. Jesteśmy teraz przy takich schodach, gdzie więcej się dzieje i czasami tutaj są jakieś pokazy światła. No dzisiaj albo jesteśmy za późno, albo nie było. Nic tutaj nie ma, po prostu ludzie się kręcą, kupują sobie jakieś rzeczy, spędzają ten czas z rodzinami. Bierzemy sobie jeszcze herbatkę. O, to chyba po prostu pan masalę sypie, bo zamówiliśmy sobie herbatę z masalą. A, jeszcze do tego będzie limonka, to będzie inna herbata. O, do tego jeszcze nie piliśmy. Ja piłem to w pociągu raz, ale bez masali, z limonką. I teraz pan nalewa po prostu herbatę, która jest już zrobiona. I jak ta herbata? No to nie jest masala, w ogóle to jest całkowicie inna herbata. Przede wszystkim ona jest jasna. Masala, taka herbata to jest z przyprawą masala, z mlekiem, zalewana taka ciemna, mocna. A to jest jakby To jest taka herbata jakby zwykła na wodzie, plus limonka i sól. i sól, bez mleka. Także herbata z solą.
W tym miejscu też jakieś palenisko przygotowane. Pewnie coś i gotowane tutaj było. I to też jest dobre. U nas się bierze wodę święconą, w takie fajne pojemniki, czasami Matkę Boską albo inne. A tutaj są takie butelki jak karnistry, małe, większe, po to, żeby nabrać wodę z Gangesu i zabrać sobie do domu. W Polsce ostatnio grzany temat. Jeszcze ludzie mają tam z tym problemy. No i tutaj w Indiach też można oddać butelki, ale chyba tylko po Coca-Coli. Tutaj jest przedstawiony Shiva, duży pomnik u góry, a te konie, no to nie mam pojęcia, co one przedstawiają. I jest też wesołe miasteczko dla dzieci. To jest dość popularne ostatnio w Indiach. Nad samą rzeką też to widzieliśmy. Zakładają sobie okulary i pewnie coś tam zwiedzają. A z takich baniaków można sobie też nabrać wodę pitną. I to mi się podoba, że w dużo miejscach jest woda darmowa do picia. Krówki na kolację sobie wyszły. Ten to? A nie, to też krówka. Myślałem, że to byk. Byk to ten, tutaj. Widać od tyłu. Tu widzimy, że jakiś lokalny dokarmia pieski jajkiem. Tutaj kolejna krówka wyszła na kolację, ale wyjada jakieś śmieci. Tam jest nasz hotel, o tam dokładnie. A tutaj jest restauracja, w której zamówiłem już 3 dania. Pan mówi, że pół godziny, więc jakby nie ma sensu tutaj siedzieć w tej restauracji. Poczekamy, albo gdzieś pójdziemy, albo po prostu poczekamy pół godziny u siebie w hotelu. Marii przyszła i powiedziała, że się nigdzie nie rusza stąd i czeka na jedzenie. A gdzie mamy iść? Gdzieś chciałeś nas zabrać jeszcze? Do pokoju. Zobaczmy, co nam tutaj kolega gotuje. A, jeden sos już się robi. Tam już kurczaki przygotowane, ser też. My sobie tutaj pomykamy w karty, bo czekamy już 40 minut. Nasze jedzenie zaraz będzie gotowe. Już w sumie jest. Prawie, że wszystkie sosy zrobione, placki. Pan jeszcze tam tylko ryż gotuje. Są nasze dania. Ja mam butter masala, tu jest karai, a tu jest masala. O, pan jeszcze przyniesie nam talerze smacznego. Smacznego. Tak, bierzemy się za jedzenie. Kierownik postanowił dać nasze resztki psom, ale te pieski nie no, zbierają się, ale je ciężko tu wybłodzić, bo one cały czas śpią. Wróciliśmy już z naszej kolacji, wyszło 31 zł na 3 osoby. Myślę, że spoko cena. Smakowało? No, godzinę robienia, a 10 minut jedzenia, można powiedzieć. Tak, długo pan robił, bo miał tylko 2 palniki, a tam sporo trzeba było dzisiaj gotować. Był jeszcze po ryż, bo mu zabrakło w międzyczasie, i po jajka, także wychodził i wchodził ze świeżymi produktami. Jeszcze na bieżąco robił placki, czyli zagniatał tam wodę z mąką. My uciekamy spać, bo jest jakiś plan na jutro, także musimy się wyspać. Trzymajcie się, wielkie dzięki za dzisiaj i do następnego.